Ten budynek, który widzą Państwo teraz za moimi plecami, to Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budynek, w którym mieści się piękna aula. W tej auli, proszę Państwa, w zeszłych latach spotykaliśmy się po to, żeby rozstrzygać konkurs Mądra Książka Roku. Pandemia trochę pokrzyżowała nam plany, uniemożliwiła nam takie spotkania i stąd widzimy się z Państwem co roku online, korzystając z kanałów i Festiwalu Kopernikus i Uniwersytetu Jagiellońskiego, kanałów YouTube'owych i fanpage'a Mądre Książki. Mamy nadzieję, proszę Państwa, że w przyszłym roku będziemy mogli Państwa powitać już w murach tego wspaniałego budynku, ale póki co jeszcze online. Już za chwilę, proszę Państwa, razem z profesorem Stanisławem Kistrynem ogłosimy laureatów 4 tegorocznych nagród. Mądra Książka Roku 2021. Ruszajmy. Mądra Książka, podobnie jak to było w zeszłych latach, towarzyszy Festiwalowi Kopernikus. Mądra Książka, proszę Państwa, to z jednej strony konkurs właśnie na najmądrzejszą książkę dla dzieci, dla dorosłych. Ten konkurs rozstrzygniemy dzisiaj, ale oprócz tego to w zasadzie całe pasmo, bo wręczamy nie tylko nagrodę dla najlepszych książek, ale także nagradzamy prace młodzieży. Prace, które polegały na przygotowaniu nowej, alternatywnej okładki nominowanych książek, jednej z nominowanych książek, a także na przygotowaniu laudacji, czyli takiej mówionej pochwały, reklamy książki, która na młodzieży, właśnie na uczniach małopolskich szkół zrobiła największe wrażenie. Oprócz tego w naszym paśmie jeszcze spotkania z autorami nagrodzonych książek. Te spotkania poprowadzi Marta Trzeciak. A jakie książki były nominowane w tegorocznej edycji? O tym opowiem Państwu już teraz. Krewniacy. Życie, miłość, śmierć i sztuka Neandertalczyków. Rebecca Rack Sykes. Czy Neandertalczycy byli tępymi osiłkami? A może niewiele różnili się od nas i gdyby ubrać ich we współczesne stroje, nawet nie zwrócilibyśmy na nich uwagi? Odkrycia z ostatnich dekad sprawiły, że naukowcy patrzą dziś na naszych wymarłych kuzynów przychylniejszym okiem. Krewniacy to świetnie napisana synteza naszej aktualnej wiedzy o Neandertalczykach. Książka bardzo rzetelnie porusza wszystkie najważniejsze tematy dotyczące ich życia i śmierci oraz naszych relacji z naszymi krewniakami. Przyczyny i skutki. Judea Pearl i Dana Mackenzie. Wszyscy zapewne słyszeliśmy o rewolucji przemysłowej albo rewolucji francuskiej. Ale czy o rewolucji przyczynowej? Ta nie ma nawet swojej strony na Wikipedii. Tymczasem, jak przekonują autorki w Przyczynach i skutkach, w nauce słownictwo związane z przyczynowością było praktycznie zabronione przez ponad pół wieku. Jakie to miało skutki i co mogłoby się wydarzyć, gdyby... Odpowiedzi w książce pod tytułem Przyczyny i skutki. Czy naprawdę trzeba dzielić historię na epoki? Jacques Le Goff. Prehistoria, starożytność, średniowiecze, renesans, nowożytność, współczesność. Każdy z nas pamięta ten podział ze szkoły. Czy ma on jednak jakieś uzasadnienie? Pyta Le Goff. Autor jasno pokazuje, że na historię należy patrzeć jako na ciągłość, bo ani średniowiecze nie było tak ciemne, jak się przyjmuje, ani odrodzenie tak racjonalne i humanistyczne. Czas wprowadzić trochę zamętu do tego, co tak skrzętnie zaszufladkowaliśmy. Przyjaciele. O prawdziwej mocy naszych najważniejszych relacji. Robin Dunbar. Niby wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przyjaciele są ważni, ale czy w dzisiejszym zabieganym świecie właściwie dbamy o więzy z naszymi najbliższymi? Czy dzięki portalom społecznościowym zwiększyła się czy zmniejszyła liczba naszych przyjaciół, a może pozostała taka sama mimo wprowadzenia nowych technologii w komunikacji? Czy kobiety mają głębsze relacje społeczne niż mężczyźni? To tylko 3 z wielu pytań, na które w Przyjaciołach odpowiada Robin Dunbar. Los Rzymu. Klimat, choroby i koniec imperium. Kyle Harper. W 1984 roku niemiecki historyk Alexander Demand opublikował listę 210 przyczyn upadku starożytnego Rzymu. Prócz wojen z barbarzyńcami czy wzrostu znaczenia regionalnych elit, znalazły się tam też wpływy żydowskie, chrystianizacja czy emancypacja kobiet.
Dziś szczególnie popularne są scenariusze związane ze zmianami klimatu i epidemiami. W ten trend wpisują się też Losy Rzymu Kyla Harpera. Ich autor przede wszystkim zwraca jednak uwagę, że każda cywilizacja, społeczeństwo czy państwo to złożony system zdolny do adaptacji do zmian. Może więc powinniśmy się dziwić, że Imperium Rzymskie istniało tak długo, a nie, że upadło. 5. Nieopowiedziane historie kobiet zamordowanych przez Kubę rozpruwacza. Hallie Rubenhold. Choć liczbą ofiar nie dorównuje Luisowi Garavito czy Tedowi Bundy'emu, nie ma chyba słynniejszego seryjnego mordercy niż tajemniczy Kuba rozpruwacz. Każdy mniej lub bardziej zna jego historię, a poszukiwanie jego tożsamości do dziś rozbudza wyobraźnię. Autorka książki 5 skupia się jednak nie na mordercy, ale na ofiarach, przedstawiając ich sylwetki i historie. Za jej wysiłek nagrodzono ją najbardziej prestiżową brytyjską nagrodą dla autorów literatury faktu. Planeta wirusów. Czy wirusy sterują życiem na Ziemi? Karl Zimmer. Czy wirusy sterują życiem na Ziemi? Cóż, w ostatnich latach jeden na pewno zyskał pozycję lidera. 2 lata zmagań z pandemią koronawirusa sprawiły, że wirusy, choć nadal mikroskopijne, stały się bardziej widoczne. Niby zdawaliśmy sobie z tego sprawę zawsze, ale teraz już wiemy, że czają się wszędzie. W powietrzu, w wodzie, na każdej powierzchni, którą dotykamy. Na szczęście znakomita większość z nich jest zupełnie nieszkodliwa. Planecie wirusów autor pokazuje, jak ważną rolę pełnią i że bez nich życie na Ziemi wyglądałoby inaczej. Opowieści ze świata mrówek. Edward O. Wilson. Zmarły niedawno autor znany jest głównie jako twórca socjobiologii czy gorący orędownik konsyliencji, czyli jedności wszystkich dziedzin nauki. Mało kto jednak wie, że był on przede wszystkim myrmekologiem, czyli znawcą i badaczem mrówek. W opowieściach ze świata mrówek wraca niejako do swojej największej naukowej pasji, przedstawiając fascynujący świat tych małych, ale wszędobylskich owadów. W książce znajdziemy m.in. informacje o mrówkach, które uprawiają grzyby lub trzymają niewolników. Stulecie kosmologii. Jak zrozumieliśmy wszechświat? James Peebles. Autor, noblista w dziedzinie fizyki, jest kosmologiem. Nie tylko był świadkiem ważnych odkryć w tej dziedzinie, ale również do wielu z nich się przyczynił. Wychodząc od samych początków kosmologii, Peebles opisuje, w jaki sposób uczeni zajmujący się niezależnymi zagadnieniami ostatecznie stworzyli jedną, spójną teorię kosmicznej ewolucji. Początek końca. Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu. Julita Mańczak i Jakub Małecki. Gdy myślimy o wakacjach, przed oczami widzimy najczęściej morze i drinki z palemką. A co jeśli zamiast w stronę tropików udalibyśmy się na północ, na Spitsbergen? Mielibyśmy wówczas szansę nie tylko spotkać niedźwiedzie polarne, ale również polskich naukowców, którzy badają tamtejsze lodowce. Jednym z nich jest współautor książki, Jakub Małecki, który wspólnie z Julitą Mańczak zabiera nas w fascynującą podróż do krainy lodu. W czasie tej odysei poznajemy jednak nie tylko hipnotyzujące piękno północnych krajobrazów, ale również smutną prawdę na temat globalnego ocieplenia i jego wpływu na lodowce. Za nami książki w kategorii dla dorosłych, a teraz nominacje w kategorii dla dzieci. Brud. Cuchnąca historia higieny. Monika Utnik-Strugała i Piotr Socha. Dzieci uwielbiają brud. Wszak kotlety z błota, babki z piasku i dzielenie kanapki z całym podwórkiem to smak i uroki dzieciństwa. O ile nieco niedomyta buzia nikomu nie wyrządzi krzywdy, o tyle brak odpowiedniej higieny w toalecie może być już groźny dla zdrowia. Całe szczęście żyjemy obecnie w czasach, w których bieżąca woda, spłukiwana toaleta czy mydło są powszechnie dostępne. A jak było kiedyś? Czy nasi przodkowie byli równie czyści jak my? Jak rozwiązywali problemy brudu i higieny, gdy nie było kanalizacji? Zajrzyjcie do książki. Poradnik młodych ratowników Ziemi. Tomasz Samojlik. Globalne ocieplenie, zanieczyszczenie środowiska czy wymieranie gatunków to nie są zmiany, jakie dopiero nadejdą. To procesy, które już trwają, a dzieci są jednymi z najważniejszych świadków tych zdarzeń.
Zamiast więc z góry zakładać, że wymienione tematy będą dla młodego czytelnika zbyt poważne lub przytłaczające, lepiej sięgnąć po najważniejszy oręż w walce z destabilizacją – po wiedzę. Poradnik młodych ratowników Ziemi przekazuje ją w sposób merytoryczny, a zarazem bardzo strawny. Róża, a co chcesz wiedzieć? Artur Kurasiński i Tomasz Minkiewicz. Zdarza się, że dorastający ludzie zaczynają utożsamiać naukę z czymś trudnym, nieprzyjemnym i skomplikowanym. Lekarstwem na ten stan rzeczy, a zarazem świetną profilaktyką jest Róża, a co chcesz wiedzieć? To komiks, który przybliża tematykę biotechnologii, kosmosu, matematyki czy statystyki. Dodaje skrzydeł i śmiałości tym młodym czytelnikom, którym wydaje się, że tematy naukowe i technologiczne są dla nich za trudne. Lektura roztacza też nad dzieckiem ochronny parasol. Objaśnia, jak odnaleźć się w rzeczywistości VR, jak obronić się przed cyberprzemocą, czy jak rozpoznać fake newsy. Ratujmy naszą planetę. Lasy. Jess French i Aleksander Mostow. Lasy to jedne z najbardziej złożonych i najważniejszych kompleksów roślinności na świecie. Wiele z nich pełni zarówno funkcję typowo przyrodniczą, jak i użytkową. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze najprostsze codzienne działania mogą lasom bardzo zaszkodzić lub przeciwnie, pomagać się im rozwijać. Książka Lasy przybliża młodym czytelnikom zarówno procesy, które decydują o niezwykłej roli lasów na Ziemi, jak i czynności, jakie każdy z nas może podjąć, by chronić te niezwykłe miejsca. Ja i moje mikroby. Philip Bunting. Rozsądny kilkulatek popukałby się w głowę, gdyby powiedzieć mu, że w jego ciele żyją tysiące maleńkich krasnoludków. Jedne z nich próbują żyć naszym kosztem, inne działają na naszą korzyść, bo jedne powinniśmy bardzo dbać i czule je żywić, a inne usuwać z powierzchni ciała. Ale gdyby zmienić nieco terminologię i opowiedzieć dziecku o mikrobach, które zasiedlają jego ciało, to okaże się, że bajda przekształci się w bardzo realistyczną, popularno-naukową opowieść, która nie straci ani trochę na atrakcyjności. Taką właśnie pozycją jest książka pod tytułem Ja i moje mikroby. Za nami wszystkie nominowane książki, spośród których te nagrodzone wybrało jury w składzie profesor Stanisław Kistryn, dr Monika A. Koperska, dr Kamil Kopij, Michał Olszewski, Marta Seweryn, Aleksandra Stanisławska, Leszek Szumlas i Marta Trzeciak. A zatem poznaliśmy wszystkie książki. Czas więc, żeby spotkać się z stałym gościem tych naszych corocznych spotkań, profesorem Stanisławem Kistrynem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie Wojtku. Miło mi, że możemy znowu się spotkać, mimo że w takiej formie, z miłośnikami książek i nauki. Ja myślę, że za 10 lat, jak się spotkamy, to będziemy odmierzać czas właśnie w tych kolejnych edycjach. Ja będę mówić, panie profesorze, a pamięta pan w trzeciej edycji Mądrej Książki to się zdarzyło to i tamto. Panie Wojtku, pan bardzo optymistyczną wizję roztacza. Ja chciałbym być tutaj też z panem za 10 lat, ale mogę zagwarantować, że nie zdoła pan ze mnie wydusić, co się zdarzyło na trzeciej edycji, bo ja tego na pewno nie zapamiętam. Panie profesorze, pan książki już przeczytał, zapoznał się z nimi. Ma pan zapewne swoich faworytów jako jeden z członków jury. No, dzisiaj już nie o faworytach będziemy mówić, ale o laureatach tego konkursu. Pierwsza nagroda. Nagroda internautów i czytelników Gazety Wyborczej. Proszę ogłosić wyniki. Dziękuję bardzo. Będzie mi ogromnie miło ogłosić, kto został laureatem Nagrody Internautów i Czytelników Gazety Wyborczej. Niech się zatem... Nie jest to co prawda wielka tajemnica, ale mam tę przyjemność i przywilej, że mogę to ogłosić oficjalnie, że nagrodą internautów i czytelników Gazety Wyborczej laureatami zostali pani Julita Mańczak i pan Jakub Małecki za książkę Początek końca, rozmowy o lodzie i zmianie klimatu, wydawnictwo Znak. Jest to moim zdaniem pięknie wydana, pięknie skomponowana książka. Dialogi przeplatają się z fotografiami i z opisami. Warto przeczytać. Zachęcamy państwa do tego, a teraz do tego, by posłuchać autorów tej książki, którym serdecznie gratulujemy i do których trafią te statuetki, które państwo tutaj widzą. Dzień dobry, nazywam się Julita Mańczak.
i miałam ogromną przyjemność i zaszczyt pracować nad książką Początek końca ze znakiem zapytania razem z Jakubem Małeckim. Połączyliśmy siły, ja od strony dziennikarskiej, Kuba od strony naukowej i był to nasz wspólny debiut książkowy. Tym bardziej ogromnie cieszy nas wyróżnienie czytelników, chyba takie, które sprawia największą radość. Świat lodu, który opisaliśmy, jest dla Kuby właściwie jak drugi dom. Dla mnie była to ziemia całkowicie nieznana. I korzystając z tej możliwości, chciałabym podziękować jeszcze raz Kubie za to, że pozwolił mi tę krainę poznać, zrozumieć i zachwycić się nią. I mam nadzieję, że odrobina tego zachwytu udzieliła się i Państwu, czytelnikom, którzy już mieli szansę sięgnąć po naszą książkę. A tych, którzy jeszcze nie mieli takiej okazji, to zachęcam ze względu na wagę tego tematu. Świat, który opisujemy, już znika i powoli odchodzi w niepamięć. Dlatego troskę o niego chcieliśmy też i Państwu w jakiś sposób zaszczepić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to wyróżnienie i do zobaczenia na kartach naszej książki. Szanowni Państwo, nazywam się Jakub Małecki i mam wielkie szczęście dzisiaj być tutaj z Państwem. Razem z Julitą Mańczak napisaliśmy książkę Początek końca, rozmowy o lodzie i zmianie klimatu. Ja jestem glacjologiem i niesamowicie cieszę się z tego, że mogłem Państwu przybliżyć troszeczkę tę piękną gałąź nauk o Ziemi. W polskich mediach nie za często słyszy się o tych zamarzniętych fragmentach naszej planety, a szkoda, ponieważ bardzo silnie z nimi jesteśmy związani, nawet tutaj żyjąc sobie w Polsce. W jaki sposób? A o tym już przeczytacie Państwo właśnie w naszej książce, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Jestem bardzo dzisiaj szczęśliwy, że udało nam się wygrać w jednej z kategorii konkursu Mądra Książka Roku. Zatem jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim czytelnikom Gazety Wyborczej oraz organizatorom konkursu Mądra Książka. Internauci i czytelnicy Gazety Wyborczej to nie jedyna społeczność, która wręcza swoją nagrodę, bo w tym konkursie mamy również wyróżnienie, nagrodę społeczności akademickiej, społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. I teraz chciałbym, żeby pan profesor Stanisław Kistryn ogłosił, do kogo powędruje ta nagroda. Proszę bardzo. Dziękuję, panie Wojtku. Czuję się pewnie zasadnie członkiem tej społeczności, ale też członkiem społeczności jurorów, więc miałem okazję głosować na wiele książek, a co więcej, miałem okazję je wszystkie przeczytać. To jest wielka przyjemność. Zwyciężył faworyt profesora? No szczerze mówiąc nie. O. Ale zwyciężyła bardzo piękna książka. Nagrodą Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorowany został pan Jacques Le Goff za książkę Czy naprawdę trzeba dzielić historię na epoki? W tłumaczeniu Wandy Klęczon wydało to wydawnictwo Aleteia. Książka, nie wiem, dla mnie to jest wada, że książka nie jest gruba. Jest to książka o ograniczonej objętości, ale zawiera bardzo ciekawe podejście do historii o przedłużonym średniowieczu. Warto przeczytać. Posłuchajmy, proszę Państwa, teraz wydawcy, do którego powędruje statuetka. Dzień dobry Państwu, Bogdan Baran, wydawnictwo Aleteia. Chciałbym w imieniu naszym wydawnictwa serdecznie podziękować społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego za to wyróżnienie. Sam w poprzednim tysiącleciu byłem członkiem tej społeczności przez chwilę w Instytucie Filozofii Przygrodzkiej. I wydajemy książki właśnie dla tych czytelników, więc tym bardziej cenna jest ta nagroda. Ale Goff był, bo to jest jego ostatnia książka opublikowana za jego życia. Był pisarzem niezwykle interesującym, niezwykle oryginalnym. I to pytanie, które on zadaje w tej książce o podział historii na epoki, fundamentalne dla historyków, jest tam rozważane i
rozwiązanie, jakie on proponuje, myślę, że da do myślenia naszym czytelnikom, historykom przede wszystkim. Dziękuję. Podczas naszego spotkania w zeszłym roku, dokładnie w tym momencie, przed ogłoszeniem laureatów Nagrody dla Mądrej Książki Roku dla dzieci i dla dorosłych, spotkaliśmy się z laureatami nieco innego konkursu na najlepszą nową okładkę książek nominowanych w konkursie i najlepszej laudacji, czyli takiej mówionej reklamy książki, która najbardziej porwała, no właśnie, kogo? Uczniów, proszę Państwa, uczniów szkół średnich z Małopolski. W tym roku ten konkurs miał kolejną odsłonę. Znowu poprosiliśmy młodzież o to, żeby zaproponowała swoje nowe okładki nominowanych książek, żeby nagrała laudację tych, które zrobiły na niej największe wrażenie. Nadesłano prawie 50 prac, jury miało kawał trudnej roboty do wykonania, ale się udało. I już jutro, proszę Państwa, w kolejnym odcinku pasma Mądra Książka Roku poznamy laureatów obu konkursów na nową okładkę i na laudację. Już teraz Państwa zapraszam. No i żeby nie przyciągać, proszę Państwa, i nie oddalać za bardzo tego ważnego momentu, jakim jest ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie Nagrody dla Mądrej Książki Roku 2021 dla dzieci. Panie profesorze, przekazuję kopertę, proszę bardzo. Panie Wojtku, zanim dzieci dojrzeją i zaczną produkować okładki i produkować klipy reklamowe, najpierw stykają się ze swoimi książkami. I to jest, myślę, najważniejsza nagroda, bo miłość do czytania pojawia się wcześniej. Jak się nie pojawi wcześniej, rzadko kiedy pojawi się później. Proszę Państwa, mam olbrzymią przyjemność ogłosić, że mądrą książką roku 2021 dla dzieci została książka Brud, cuchnąca historia higieny. Brzmi tak sobie, ale jest niezwykle ciekawa. Napisali ją Państwo Monika Litnik-Strugała i zilustrował Piotr Socha. Wydało wydawnictwo Dwie Siostry i jak piszą w słowie wstępnym, w rodzaju motta, możemy sobie wyobrazić nasze życie bez wielu królów, prezydentów, premierów, władców. Może nawet dla mnie trudno, bez paru naukowców, bez odkrywców, ale trudno wyobrazić sobie współczesne życie bez bieżącej wody i bez podstawowego obecnie udogodnienia cywilizacyjnego, z którego codziennie korzystamy, może nawet kilkukrotnie. O tym wszystkim traktuje ta książka, bardzo dobrze pokazująca, co jest w życiu człowieka ważne i jak to się przez wieki kształtuje. Książka, drodzy rodzice, nie tylko dla tych dzieci, które nie chcą się myć, dla wszystkich tych, które są zainteresowane tym, jak się nasza ludzka historia rozwijała i zmieniała. My tymczasem połączmy się z autorami, do których trafią takie statuetki. Urodziłem się 55 lat temu i pierwsze lata życia spędziłem w wiejskim domu mojej babci, w którym nie było bieżącej wody. Gdy moja mama chciała mnie wykąpać, musiała nabrać wody ze studni, narąbać drewna, przynieść wiadro węgla, rozpalić w piecu i już po 40 minutach miała garnek gorącej wody. Dzisiaj ciepła i zimna woda w kranie, łazienka i toaleta w mieszkaniu to europejski standard. Dla naszych przodków toaletą był las, a kąpali się w rzekach i w jeziorach, o ile w ogóle się myli. Na świecie prawie 1/3 ludzi załatwia swoje potrzeby fizjologiczne pod gołym niebem. Siedząc na sedesie, rzadko myślimy o toalecie spłukiwanej wodą jako o epokowym wynalazku równie doniosłym jak elektryczność czy komputery. Książka opowiada o tym, jak radzili sobie z higieną ludzie żyjący w różnych rejonach świata w różnych epokach. Mówi o rzeczach śmiesznych, szokujących i bardzo poważnych. Bardzo dziękujemy jurorom konkursu Mądra Książka Roku za nagrodzenie naszej książki, nad którą pracowaliśmy 2,5 roku. Ta nagroda to dla nas ogromne wyróżnienie, zwłaszcza że nominowane były do niej wspaniałe książki. Dziękuję również wydawnictwu Dwie Siostry.
Ta nagroda jest również dla Was. Jest mi niezmiernie miło za wyróżnienie, które razem z Piotrem Sochą otrzymaliśmy za książkę pod tytułem Brud w konkursie Mądra Książka roku 2021. Chciałabym, żeby zdobyła ona serca najmłodszych czytelników, ale również ich rodziców, bo uczy, że nie zawsze oczywista dla nas rzecz, jaką jest higiena, była wiadomą w minionych stuleciach. Dziękuję Piotrowi za dowcipne i draczne ilustracje oraz wydawnictwu Dwie Siostry za wsparcie i cierpliwość. Mam nadzieję, że na brudzie nasza współpraca się nie skończy. Trzymam w ręku kopertę z napisem Mądra Książka roku 2021. Tu znajduje się nazwisko autora, który tę nagrodę otrzyma. Nie zajrzałem tam, więc nie wiem, kto to jest. Profesor Kistryn za chwilę ogłosi jego nazwisko, a ja tymczasem chciałbym Państwu powiedzieć, że w najbliższych dniach w ramach pasma Mądra Książka roku, które odbywa się w ramach większego wydarzenia, Copernicus Festival, będziemy spotykać się z autorami wyróżnionych książek i słuchać tego, co mają nam do powiedzenia. Te rozmowy będzie prowadzić Marta Trzeciak, a ja tymczasem, proszę Państwa, ciekawy, co znajduje się w środku. Panie profesorze, oddaję w Pana ręce kopertę. Wojtku. Dziękuję bardzo. Także jestem bardzo ciekawy, co zwyciężyło. Kto zwyciężył? Nie co. No cóż, zajrzyjmy. Laureatem Tu powinny być jakieś fanfary. głównej powinny być, ale jakoś jeszcze takim wyposażeniem nie dysponujemy. Nagrodą główną, jeszcze ciągle główną, mądrą książką roku 2021 została Planeta Wirusów. Czy wirusy sterują życiem na Ziemi? Autorstwa Karla Zimmera, w tłumaczeniu Szymona Drobniaka, wydawnictwo Copernicus Center Press. Faktycznie ostatnie ponad 2 lata wzmogły nasze zainteresowanie tym życiem, które nas otacza, którym jesteśmy bombardowani tymi najmniejszymi organizmami, które czasami nam pomagają, a czasem szkodzą. I o tym traktuje ta książka. I wybitnie przeszkadzają, jak tego doświadczyliśmy przez te ostatnie 2 lata. Ale nie o tym, proszę Państwa, dzisiaj o nauce. I już teraz połączmy się z autorem książki, która zdobyła tytuł Mądrej Książki roku 2021. Hello, I'm Carl Zimmer, the author of A Planet of Viruses, and I'm deeply grateful to win the main prize for the Smart Book of the Year. I'd like to thank the judges for selecting A Planet of Viruses for this honor, and to Jagiellonian University for organizing the competition. Having my book translated into Polish last year brought me great pleasure. If there's one thing that we've learned during the pandemic, it's that viruses do not respect national borders. And the trouble that viruses cause in one part of the world can soon be our own trouble in a matter of weeks or days. So we're all in this together. It is unfortunate that the pandemic prevents me from celebrating all the winners of this year's Smart Book Awards in Krakow, the city from which my great-great-grandparents emigrated to the United States 160 years ago. I hope the world will vanquish the threat of COVID soon, after which I look forward to joining you all in the city of my ancestors. Narobiliśmy się, proszę Państwa, z profesorem Kistrynem, więc czas najwyższy na kawę. Przyszliśmy do księgarni i kawiarni De Revolutionibus, czyli partnera naszego wydarzenia. Zapraszamy Państwa tutaj, sam środek, samo serce Krakowa, ulica Bracka, początek albo koniec Brackiej, zależy jak patrzeć, z której strony się idzie. No i jak, panie profesorze, wrażenia z tegorocznej edycji? Faworyci wygrali, przegrali? Wiemy już, że jeden faworyt na pewno odpadł. Tak jest, jeden odpadł. Ja tak już po godzinach podzielę się z panem, a także przy okazji z państwem taką prywatną opinią. Taki pisarz, historyk francuski Adrien Moreau, mnie znany głównie z biografii pisarzy Balzaca, Wiktora Hugo, 3 Aleksandrów Dumas, powiedział, że z gustami literackimi jest trochę jak z miłością.
każdy się dziwi, co inni potrafią wybrać. No i chyba to już trochę do mnie się stosuje, bo ja jako juror wybrałem inne książki. Co prawda moim pierwszym wyborem był także książka pochodząca z Copernicus Center Press, ale była to książka Przyjaciele. Myślę, że to jest bardzo też ciekawa i warta polecenia książka, bo zapominamy czasem, że naszym otoczeniem, środowiskiem to nie jest tylko infrastruktura, woda, żywność, generalnie okoliczności przyrody, ale ludzie. Żyjemy z ludźmi i ludzi potrzebujemy. I tam to jest bardzo pięknie opisane. No i nie mogę też nie wymienić drugiej takiej grubej księgi, grube stulecie kosmologii Philipa Jamesa Peablesa, laureata Nagrody Nobla, opisująca, podsumowująca naszą obecną wiedzę o wszechświecie. Jak ktoś faktycznie czytuje takie książki, to myślę, że to jest też bardzo piękne. Ale tak jak mówiłem, wszystkie 10 książek dla dorosłych i chyba wszystkie 5 książek dla dzieci, których trochę gorzej mogę oceniać, bo jestem jeszcze dalej od tego poziomu, to są jak co roku. Są wszystkie warte przeczytania, a czytanie książek to sama przyjemność. Moje zdziwienie powoduje coś innego, muszę Państwu powiedzieć. Zawsze co roku, jak patrzę na całą listę lektur, to próbuję znaleźć pewną prawidłowość. Nie wiem, czy gdzieś tam moja wyobraźnia nie wybiega za daleko, nie galopuje, ale trochę mnie przeraża to, co widać. No bo Brud, cuchnąca historia higieny, poradnik młodych ratowników Ziemi, trzeba Ziemię ratować, planeta wirusów i to najlepsze, początek końca, rozmowy o lodzie i zmianie klimatu. Można się przerazić chyba, jak się na te książki popatrzy. No gdzie tu pięknie o tym, jak na świecie jest fajnie. Wszyscy jakoś jesteśmy przez tych autorów wstrząsani teraz. Ludzie, opamiętajcie się, ratujcie. No nie tylko. Myślę, że właśnie te książki pokazują złożoność świata. Świat jest skomplikowany, nie ma co ukrywać, ale jest piękny. Ale są oprócz tych 4 książek, które Pan wybrał, Panie Wojtku, jest właśnie jeszcze tych kilka, o których ja też wspominałem. Są takie, które mówią o ludziach, są takie, które mówią o wszechświecie. Jest taka książka też laureata Nagrody Turinga, Perla, o przyczynowości, o modelach matematycznych przyczynowości. W końcu też historię ofiar, czy też niektórych niedoszłych ofiar Kuby Rozpruwacza. Pokazują te książki, jak wiele aspektów jest w świecie. Nie ma się czego bać. Przeżyjemy. I pokazują chyba to, że myślenie jest szalenie przyjemną rozrywką, bo tak jak Legow pisze, prawda, czy porządkować historię. My się najpierw w liceum, w szkole średniej uczymy, że tak, wszystko do szufladek pozamykać, a potem nam to tacy naukowcy, tacy pisarze jak Legow wszystko wywracają do góry nogami i mówią nie, pozastanawiajmy się jeszcze trochę, pomyślmy. Wie pan, Einstein mówił, jakby powiedział, gdzie notuje, gdzie ma te zeszyty, gdzie notuje te wspaniałe myśli. Mówił, myśl jest rzeczą rzadką. Więc oczywiście myślenie to jest piękna rozrywka, a logiczne myślenie to ma przyszłość, wbrew temu, co możemy obserwować. I myślę, że te książki, ale właśnie zaczynając od tych, co pokazywaliśmy, tych dla dzieci, pokazują, że trzeba jednak zapamiętywać, a przynajmniej zapoznawać się z pewnymi faktami, żeby potem można myśleć logicznie i wyciągać wnioski, tak jak kolejni autorzy, coraz bardziej doświadczeni, do laureatów tych największych nagród. Myślę, że jestem optymistą. Jak mówią, niepoinformowany pesymista, ale jestem optymistą w tym względzie, że jednak to myślenie ma przyszłość i te wszystkie zagrożenia, o których Pan mówił, to myślenie i ci ludzie, co myślą, pozwolą nam zwalczyć i że my przeżyjemy i następne pokolenia przeżyją i Ziemia przetrwa i że za 150 lat będą wspominać, jak to mądra książka się zaczynała i może nas wymienią.
Proszę Państwa, zostawiamy Państwu zatem długą listę książek, które na pewno dadzą Państwu do myślenia. Zadanie domowe na wakacje, a może na cały kolejny, następny rok, aż do przyszłej edycji, na którą już teraz Państwa zapraszamy. Organizatorem tego wydarzenia jest Uniwersytet Jagielloński, patronem medialnym Gazeta Wyborcza, partnerami Księgarnia De Revolutionibus i portal popularyzujący naukę, portal, który należy do Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cafe Nauka. Zapraszamy, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.